Cześć, tu Motowyspiarz. Zastanawiasz się, ile będzie kosztować bycie motocyklistą w Wielkiej Brytanii w 2026 roku? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to ten film jest dla Ciebie. Tutaj zastanowimy się, czy posiadanie motocykla to realna alternatywa dla samochodu, czy może jednak jedynie hobby dla wybranych. Dziś rozbijemy to na czynniki pierwsze, od kosztów zakupu motocykla, kosztu jego ubezpieczenia, serwisowania oraz od ukrytych kosztów brytyjskiej pogody. Film ten będzie podzielony na kilka kategorii. Kurs prawa jazdy, zakup motocykla, zakup ubrań, koszty ubezpieczeń, serwisu. Przywijaj do części, która Cię najbardziej interesuje. Zapraszam. Zacznijmy od plastiku. Wyrobienie prawa jazdy w Wielkiej Brytanii wygląda troszeczkę inaczej niż w Polsce. Musisz zacząć od jednodniowego kursu CBT – Compulsory Basic Training. Na tym kursie, który trwa około 9 godzin, zostaną Ci przedstawione podstawowe aspekty techniczne pojazdu i podstawowe instrukcje, jak go operować i jak przemieszczać się w ruchu miejskim. Ten kurs skierowany jest do osób początkujących. Jak go ukończysz, otrzymujesz certyfikat CBT. Jest to tak jakby tymczasowe prawo jazdy kategorii A1. Co to oznacza w praktyce? W praktyce będziesz się mógł przemieszczać po mieście, również po drogach szybkiego ruchu, motocyklem o pojemności maksymalnej do 125 cm3. Jest to podobna sytuacja do tej, która jest w Polsce, gdzie każdy użytkownik kategorii B ma również prawo korzystać z motocykla do pojemności 125. Niestety w Wielkiej Brytanii trzeba ukończyć właśnie ten dodatkowy kurs CBT. Koszt takiego kursu waha się w przedziale od 180 do 220 funtów. Jeśli natomiast chciałbyś pełnej kategorii A1, A2 bądź pełne A przy użyciu systemu DAS, który wyjaśnię za chwilę, musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami dla szkoły motocyklowej. Jeśli ukończyłeś 24 lata, możesz skorzystać z systemu DAS. Jest to system, który pozwoli Ci zdać pełne prawo jazdy kategorii A. Jak to zrobić? Musisz udać się do szkoły w Twojej okolicy, która zapewnia taki kurs. W moim hrabstwie, Lincolnshire, koszty takiego kursu wahają się od 900 funtów do 1200 funtów. Z reguły taki kurs obejmuje wynajem motocykla, ubezpieczenie, paliwo i koszty, które są związane z samym egzaminem w ośrodku egzaminacyjnym. Podsumujmy. Jeśli chcesz zacząć przygodę z motocyklizmem, możesz zacząć od kursu CBT. Umożliwi Ci to poruszanie się po mieście i po drogach szybkiego ruchu pojazdem o pojemności do 125 cm3. Warto tutaj dodać, że taki kurs jest ważny przez 2 lata, więc jeśli po 2 latach nie wykonasz pełnego prawa jazdy kategorii A1, będziesz musiał powtórzyć kurs CBT. Jeśli natomiast ukończyłeś wiek na określoną kategorię, np. Full A 24 lata, możesz skorzystać z systemu DAS, który zapewni Ci pełną kategorię. Dzięki temu nie będziesz musiał powtarzać kursu CBT co 2 lata. Link do oficjalnej strony rządowej znajdziecie w opisie. Będzie on zawierał wszystkie potrzebne informacje, które musicie zdobyć, aby przystąpić do takiego kursu. Sprawdźcie opis. Masz już prawo jazdy. Zdałeś. Gratuluję. Teraz czas kupić pierwszy motocykl. Na co zwrócić uwagę oprócz stanu licznika? Podam Ci tutaj 2 zasady. Pierwsza z nich to kategoria powypadkowa. Jeśli przeglądasz ogłoszenia i widzisz kategorię N bądź kategorię S, to musisz się zastanowić, co one oznaczają. Kategoria N oznacza, że motor brał udział w wypadku i jego uszkodzenia nie są strukturalne. Kategoria S oznacza, że również brał udział w wypadku, ale uszkodzenia dotyczą ramy motocykla. Wpływa to oczywiście na cenę sprzedaży, ale co najważniejsze, zmienia Twoją wartość ubezpieczenia premium. Będziesz płacił więcej, jeśli będziesz miał kategorię. Druga zasada dotyczy tego, jak poprzedni właściciel dbał o motor. Pamiętajmy, że w Anglii również drogi sypane są solą podczas okresu zimowego, takiego jak teraz, mamy styczeń 2026. Wiadomo, że sól źle oddziałuje na komponenty motocykla, więc przeglądając ubezpieczenia, sprawdź, spytaj, czy osoba trzymała ten pojazd w garażu, a może stosowała takie preparaty jak ACF 50, które zabezpieczają aluminium i metale
przed korozją. W opisie tego filmu umieszczę kilka linków, które odeślą Cię do rekomendowanych sprzedawców. Ten film nie jest sponsorowany, to są moje prywatne przemyślenia. Ja również kupowałem od jednego z tych sprzedawców. Zobacz opis. Kolejny wydatek to ubranie motocyklowe. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii pogoda zmienia się naprawdę często. Co pół godziny możemy mieć naprawdę wszystkie 4 pory roku. Wyjeżdżając o 7 rano jest piękne słońce, ale niestety o 10 już leje deszcz. Tutaj musisz się naprawdę dobrze zastanowić. Dobry zestaw z Gore-Texu to kwota rzędu od 800 do 1500 funtów. Również są tańsze opcje. Naprawdę warto poświęcić chwilkę czasu, aby przejrzeć ofertę sprzedawców. W opisie pod filmem znajdziesz linki do sklepów, w których możesz śmiało korzystać. Oczywiście jest to zakup internetowy, więc możesz kupić, przymierzyć i oddać. Jeśli taki przedmiot Ci nie odpowiada, jest to naprawdę standardowa procedura, nie musisz się niczym przejmować i nie ma tu żadnego problemu ze zwrotem zakupionych towarów. Na koniec to, co lubimy najbardziej, czyli opłaty miesięczne, opłaty roczne.Zacznijmy tutaj od road tax, czyli podatek drogowy. Kwoty, które będziemy płacić za motocykle, układają się następująco. Najwyższa pojemność powyżej 600 cm3 będzie to kwota 121 funtów. Następnie pojazdy elektryczne. Tak, pojazdy elektryczne będą płacić road tax od 2026 roku. Będzie on wynosił 26 funtów. Następna kategoria od 151 do 400. Będzie to kwota 57 funtów. I kolejna kategoria pojemnościowa silnika od 401 do 600 cm3 i będzie to kwota 87 funtów w skali roku. Kolejna opłata to przegląd techniczny, tak zwany MOT. Tutaj kwoty są ustawowo określone i jest to wartość 29,65. Niestety serwisy biorą więcej i są to kwoty w przedziale 35 do 50 funtów. Kolejna opłata, która sprawi, że w sobotę nie pójdziesz na imprezę, to jest ubezpieczenie za motocykl. Te kwoty są naprawdę znaczące. Jak to wygląda? Jeśli posiadasz kategorię B, kwoty te będą znacznie mniejsze z racji Twojego doświadczenia drogowego. W miejscu, gdzie ja mieszkam, kwoty te szacują się od 230 funtów do 700 funtów, w zależności jak duży jest motocykl, jeśli chodzi o jego pojemność silnika oraz jaki konkretnie jest Twój kod pocztowy, gdzie mieszkasz. Kolejny aspekt, który wpływa na cenę ubezpieczenia, jest to, jak przetrzymujesz motocykl. Czy przetrzymujesz go w garażu zamkniętego, czy może przetrzymujesz go na ulicy. Kolejne wydatki dotyczą serwisu. Jeśli zdecydujesz się serwisować swoją maszynę u dealera, koszty będą znacznie większe. Na przykład serwisowanie posezonowe, czyli olej, filtry, musisz tutaj się liczyć z kosztami od 150 funtów. Natomiast ile kosztuje roboczo godzina pracownika warsztatu? Tutaj można określić to pomiędzy 35 a 45 funtów za roboczą godzinę. Kolejny punkt, który musisz wziąć pod uwagę, to opony motocyklowe, które zużywają się z reguły szybciej niż opony w samochodzie. Koszt średni od 250 funtów z montażem. No cóż, wejście w świat motocyklizmu w 2026 roku wymaga na pewno przygotowania finansowego. Jeśli macie pytania o na przykład szkoły instruktażowe w Lincolnshire, czy więcej informacji potrzebujecie na temat ubezpieczeń, czy też zakupu motocykla, komentarze są do Waszej dyspozycji. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!